Co się dzieje w Sudanie? Kraj bez władzy. 15 kwietnia. Sobotni poranek Chartum, stolica Sudanu, czyli państwa, które w zasadzie nigdy nie jest spokojne. Jednak tym razem jest jeszcze gorzej niż dotychczas. Na ulicach najważniejszego miasta Sudanu zapanował chaos. Na niebie starły się ze sobą myśliwce, wojskowe helikoptery, a ulice zamieniły się w plac walk między dwiema zwaśnionymi stronami. Konkretnie pomiędzy wojskami rządowymi i paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia, tak zwanym RSF. Wszyscy próbują uciec z miasta, a ten bus idzie do Wad Madani, które znajduje się na południe od Chartum. Latały tutaj myśliwce, słychać było coś jak strzały z pistoletów. Ogólnie wszędzie panuje chaos, wszędzie jest dym. To tak naprawdę rywalizacja między dwoma generałami, czyli rządzącym de facto krajem dowódcą armii Abdelem Fattahem al-Burhanem i przywódcą RSF Mohammadem Hamdanem Daglo, znanym jako Hamediti. Podczas puczu w październiku 2021 roku obaj generałowie tworzyli wspólny front w celu tzw. ochrony ludności cywilnej przed władzą. Jednak z biegiem czasu Hamdeti potępił zamach stanu, stając po stronie cywilów, przez co bezpośrednio wszedł w konflikt z al-Burhanem. Spór między dwoma najważniejszymi w tym afrykańskim kraju generałami uniemożliwił zażegnanie wewnętrznego kryzysu politycznego. Moje pierwsze przesłanie jest skierowane do generała Abdela Fattaha al-Burhana i przywódców armii sudańskiej. Wymiana ognia musi zostać natychmiast przerwana, a głos rozsądku musi przemówić. To wszystko dzieje się w momencie, kiedy mniejsze konflikty między plemionami rozlewają się po całym kraju. Nie mówimy tu o małym, nieznaczącym państwie. Sudan swoją wielkością dorównuje połowie Europy lub 1/3 Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo kontroluje jedną z kluczowych tras morskich, przez którą rocznie przepływa 30% całego morskiego ruchu towarowego. Mowa konkretnie o Morzu Czerwonym, które wpływa także do Egiptu i kończy się wraz z kanałem sueskim. Państwo to boryka się z największym kryzysem w swojej historii. Można nawet powiedzieć, że obecnie to upadły kraj, którego przyszłość leży pod znakiem zapytania. W 2017 roku w wyniku wojny w Darfurze oraz konfliktu na granicy z południowym Sudanem, a także kryzysu migracyjnego oraz głodu, PKB na mieszkańca tego afrykańskiego państwa spadło ponad 4-krotnie. Obecny zamach stanu pogarsza i tak już tragiczną sytuację gospodarczą. A to wszystko w państwie, które jeszcze do niedawna z uwagi na swoją lokalizację oraz surowce było rozważane w kontekście potencjalnej zamożności i siły na kontynencie. Społeczność międzynarodowa podkreśla, że wojna nie tylko jeszcze bardziej pogłębi ruinę Sudanu, ale zagrozi też globalnym szlakom komunikacyjnym oraz zagraża stabilności całej Afryki. Pocisk wpadł do domu z ulicy. To są zniszczenia, jakie spowodował w moim domu. Dlatego zgodnie z tematem tego odcinka sprawdzimy, co dokładnie dzieje się w Sudanie, czemu ten konflikt jest niezwykle istotny dla światowego bezpieczeństwa oraz dlaczego Sudan się tak stoczył. Tym właśnie dziś się zajmiemy. Zapraszam Was do oglądania. Krótko w 45 sekundach chciałbym Wam zająć chwilę, która jest niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Z mojej strony nie proszę Was o puste donaty, tylko wolę Wam dać coś w zamian. Dlatego polecam Wam nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie zagrać z rodziną lub znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe stare archiwalne mapy, którymi na przykład tak możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele innych. Kupując coś dla siebie, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się przyda. Więc wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film. Za to też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. Generałowie Abd al-Fattah Burhan i Mohammed Hamdan Daglo, którzy stoją na czele obu sił, rywalizują o władzę nad Sudanem, który miał być przecież demokratyczny. Konflikt ten ma miejsce 4 lata po obaleniu dyktatora Omara Bashira i miał być okresem przejściowym między wojskowymi i cywilnymi rządami. Sudani pragnęli demokratycznych wyborów pod koniec ubiegłego roku, ale marzenia te zostały przesunięte. Wbrew powszechnej opinii o Sudanie jako o państwie zacofanym i biednym, warto mieć na uwadze, że jeszcze na
początku 2017 roku PKB na mieszkańca tego kraju było na równym poziomie co to w Egipcie, który przecież uznawany jest za jedną z najstabilniejszych i najsilniejszych gospodarek kontynentu. Co więcej, to było na tym samym poziomie co Ukraina, więc szanse na rozwój faktycznie były. Tym bardziej, że Sudan ma 20 na świecie pod względem wielkości złoża ropy naftowej, do tego 12 w kontekście złota, a także surowce takie jak na przykład uran czy żelazo. Ponad połowa całkowitych dochodów rządu pochodzi z eksportu ropy naftowej. To ona miała stanowić gwarancję możliwości rozwoju, ale wraz z ogłoszeniem niepodległości przez Sudan Południowy złoża ropy zostały podzielone na pół i to właśnie oba te kraje rywalizują ze sobą po dziś dzień, co ogranicza możliwości produkcyjne, a dodatkowo spowalnia dalsze prace badawcze nad dostępnością. Ale jak pokrótce wyglądały ostatnie lata w Sudanie? Otóż w 1972 roku Sudan zakończył jedną z najdłuższych wojen domowych w Afryce, która trwała przez ponad 17 lat. Jednak już w 1983 roku wybuchł kolejny konflikt w południowej części tego kraju, którego przyczyną była walka o kontrolę nad zasobami naturalnymi i nierówności społeczne. W 2005 roku podpisano porozumienie pokojowe między rządem a rebeliantami z południa, które finalnie doprowadziło do utworzenia Republiki Sudanu Południowego jako odrębne państwo w 2011 roku. Jeśli spojrzymy na mapę, południe zamieszkiwali głównie chrześcijanie, natomiast północ wyznawcy islamu, co tym bardziej warunkowało sens odłączenia. Natomiast w 1989 roku doszło tam do wojskowego zamachu stanu, w wyniku którego władzę przejął rząd autorytarny pod przywództwem Omara al-Bashira. Jego rządy charakteryzowały się łamaniem praw człowieka, represjami wobec opozycji politycznej i różnych grup społecznych, a także konfliktami etnicznymi. W 2019 roku w wyniku masowych protestów ludności al-Bashir został obalony przez wojsko, a dziś mimo aspiracji demokratycznych walka o władzę w Chartum ciągle trwa i zbiera krwawe żniwo w postaci ponad 100 osób w momencie publikacji tego materiału. W niedzielę 16 kwietnia RSF twierdziło, że kontroluje 90% Chartumu, a obie strony w komunikatach w social mediach co rusz przekrzykują się, kto jest w posiadaniu jakiej części kraju. Tego tak naprawdę nikt nie wie. I nawet po zakończeniu tego konfliktu nic nie zanosi się na to, żeby Sudan stał się nagle oazą spokoju. Al-Burhan i Hemedti walczą o władzę, a my walczymy o jedzenie i picie. Walczą o władzę oraz grabieżą kraj i naród. Ale my walczymy o żywność, napoje, edukację i usługi zdrowotne, których oni nam nie zapewnili. Więc dlaczego walczą? Warto podkreślić, że choć obie strony tego konfliktu są siebie warte i zależy im tylko na pieniądzach i władzy, to mimo tego RSF znany jest przede wszystkim z brutalnego ludobójstwa w Darfurze. Konflikt w Darfurze to wciąż trwający konflikt zbrojny mający miejsce w zachodniej części Sudanu w Afryce. Konflikt ten wywołał obecnie największy kryzys humanitarny na świecie. Liczba ofiar najnowszego konfliktu jest szacowana na ponad 200 000 zabitych. Łączny bilans zabitych w trwającej od ponad 50 lat konfrontacji sięga ponad 2 milionów ofiar, zaś ponad 4,5 miliona ludzi zostało zmuszonych do emigracji, w tym m.in. do Czadu, przez który także przetaczają się liczne spory, a dotychczasowy prezydent podkreślał potrzebę międzynarodowej interwencji w Sudanie w celu zaprzestania niekończącej się wojny. Niemniej od kwietnia 2021 roku krajem rządzi tymczasowy rząd wojskowy, na którego czele stoi prezydent w stopniu generała majora Mahamat Idris Deby Itno. To on przyczynił się do obalenia poprzedniej w teorii dyktatorskiej władzy. Początkowo obiecywał przekazać władzę do października ubiegłego roku, ale od tego czasu przedłużył termin o kolejne 2 lata. Krótko mówiąc, wracamy do punktu wyjścia. Demokracja w tej części Afryki to pojęcie surrealistyczne. Swoją drogą dla porównania, do tej pory w wyniku konfliktów zbrojnych w Sudanie zginęło od 3 do nawet 9 milionów ludzi. Natomiast na Ukrainie według różnych danych można przyjąć na ten moment około 200 do 300 tysięcy po obu stronach. O tej wojnie nie mówi się wystarczająco głośno, a to, jak wielkie ona spustoszenie sieje w północno-wschodniej Afryce, jest nawet ciężkie do wyobrażenia. Jeśli spojrzymy na mapę, cały ten region to dosłownie jedna wielka beczka prochu, która swoim rozmiarem przewyższa całą Europę, Chiny czy nawet Stany Zjednoczone. Populacyjnie, w kontekście obszaru, gdzie ciągle trwają napięcia, mówimy o nawet 340 milionach ludzi, uwzględniając przy tym Egipt, którego część armii także została rozbrojona w czasie ćwiczeń w Sudanie. Oba te kraje
kraje przygotowują się na potencjalną konfrontację z Etiopią. Według Afrykańskiego Banku Rozwoju około 2/3 Afrykańczyków z obszarów wiejskich nie ma już wystarczających zasobów wody. Gigantyczna tama na Nilu Błękitnym w Etiopii, której oficjalna nazwa brzmi Wielka Tama Odrodzenia Etiopii, długa na 2 km i wysoka na 150 metrów, wybudowana kosztem ponad 5 miliardów dolarów, może sprawić, że kosztem tego kraju uschnie Egipt, dla którego Nil jest źródłem życia od co najmniej 5000 lat. Choć tama oddana została w 2023 roku, a na ten moment poza pojedynczymi epizodami obniżenia poziomu wody rzeki nie odnotowano większych zmian w poziomie Nilu, to mimo tego Sudan i Egipt oraz eksperci wcale nie są pewni, że ta konstrukcja nie zmieni w przyszłości poziomu wody i nie przyczyni się do lokalnych epizodów suszy. Dlatego konflikt między tymi państwami wisi w powietrzu. Tuż obok Sudanu jest także Jemen, w którym wojna trwa nieprzerwanie od 2014 roku, a uwikłane są w niej częściowo siły z Afryki, ale przede wszystkim Arabia Saudyjska i Iran. Konflikt ten przyniósł śmierć dla około 500 000 ludzi, a 20 milionów znalazło się w obliczu klęski humanitarnej. Somalia natomiast jest państwem upadłym, gdzie kilka stron konfliktu dalej toczy ze sobą zaparte walki o dominację. Niger oraz Czad nie są stabilne, a jeden jak i drugi kraj stały się ofiarami puczu, a także strefą walk o wpływy Chin i Rosji, gdzie stacjonuje owiana złą sławą grupa Wagnera. Widzieli, jak sprowadzili najemników. Nikt nie pobierał opłat za przywiezienie tego typu najemników. Wiemy, że Rosjanie wszystko zniszczą, zanim odejdą. Kraj zaatakowany przez Rosjan nigdy się nie odbuduje. Sudan i Sudan Południowy toczą walkę o ropę naftową na granicy. Erytrea jest pod rządami okrutnego dyktatora podobnego do Kim Jong-una z Korei Północnej. Krótko mówiąc, na każdym kroku w tej części Afryki i częściowo Półwyspu Arabskiego toczy się wojna, więc region ten to jedna wielka destabilizacja. Potencjalna pełnoskalowa wojna domowa w Sudanie może przyczynić się do rozlania się konfliktu także na inne kraje, co nie wróży dobrze w kontekście prawie 100 milionów ludzi w rogu Afryki, którzy borykają się z głodem. Obecny kryzys bezpieczeństwa żywnościowego jest wyraźnie wynikiem połączonych skutków konfliktu. Pomyślmy w szczególności o Sahelu. Pomyślmy o Etiopii, która w ciągu ostatnich kilku lat została dotknięta poważnym konfliktem. Ale to także efekt powtarzających się szoków klimatycznych. Róg Afryki doświadcza najgorszej suszy od lat po 3 nieudanych i deszczowych porach roku. Dużym problemem i kolejnym zagrożeniem jest też potencjalna blokada miasta Port of Sudan. Jest to najważniejszy port przeładunkowy dla ropy naftowej oraz centrum dystrybucyjne dla całej Afryki Środkowo-Wschodniej. Potencjalnie swoją bazę wojskową ma mieć tam też Rosja. Przynajmniej w 2020 roku takie plany dumnie ogłosił Władimir Putin. Rzecz w tym, że biorąc pod uwagę kalendarz zmian władzy w tym kraju, ciężko tak naprawdę stwierdzić, kto nim rządzi i jakie faktycznie są plany. Władza jest rozproszona i skupiona wokół elity z Chartum, która dosłownie odgrodziła się wysokimi murami od reszty społeczeństwa i skrapla odrobinę bogactwa, jaka płynie z ropy na prowincję i ewentualnie na ludność stolicy. Niemniej ten kraj tworzą elity, a kiedy jedna zacznie wychodzić ponad drugą, wówczas znowu zmieniana jest władza i tak bez przerwy. Joseph Borrell, szef unijnej dyplomacji razem z Johnem Kirbym poinformowali także o ataku na lokalnych dyplomatów po stronie USA oraz Unii Europejskiej. Stanowczo potępiam wybuch walk w Sudanie i apeluję do przywódców sudańskich sił zbrojnych i RSF o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych, przywrócenie spokoju i podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu. Sytuacja humanitarna w Sudanie była już niepewna, a obecnie jest katastrofalna. Mogę potwierdzić, że wczoraj mieliśmy amerykański konwój dyplomatyczny, który ostrzelano. Wszyscy nasi ludzie są bezpieczni i zdrowi, ale to działanie było lekkomyślne. To było nieodpowiedzialne i oczywiście niebezpieczne. Tak więc sytuacja w Sudanie jest napięta i może zostać wykorzystana zarówno przez grupy paramilitarne, ale też obce potęgi takie jak Rosja czy Chiny, którym jakby nie patrzeć zależy na strategicznym położeniu tego kraju.
Za pewnik możemy uważać, że w najbliższych latach wobec lokalizacji oraz dostępnych zasobów Sudan może dalej być teatrem walk między różnymi zwaśnionymi stronami. Nic nie zanosi się na to, żeby w najbliższym czasie było tam spokojnie, ponieważ nie ma tam silnej władzy ani stabilnej demokracji. A szkoda, bo możliwości tego kraju są naprawdę ogromne. A jak zwykle interesy jednostek biorą górę nad dobrem ogółu. Na dziś to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!